Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciasta drożdżowego z nadzieniem śliwkowym. Ciasto przygotuję w kształcie ślimaka. Zapraszam, oglądajcie. Do przygotowania ciasta drożdżowego potrzebuję 30 g świeżych drożdży, które rozkruszam. Następnie dodaję 50 g cukru, szczyptę soli. Następnie dodaję 200 ml mleka, dodaję 2 jajka, łączę wszystkie składniki, mieszam do rozpuszczenia się drożdży. Następnie 500 g mąki tortowej ekstra przesiewam. Na sam koniec wlewam 70 g roztopionego masła. Mieszam składniki i wyrabiam. Jeżeli uznacie, że ciasto jest zbyt rzadkie, możecie dodać jeszcze trochę mąki. Nie przejmujcie się, że ciasto się klei. Pozostawiam na 20 minut ciasto do wyrośnięcia. Zobaczcie, ciasto jak ładnie ruszyło. Teraz jeszcze je chwilę zagniotę i ponownie odstawię na godzinę do wyrastania. I zobaczcie, już teraz tak się nie klei, odchodzi od ręki. Pozagniatam około 2 minut. Zobaczcie, już nabiera ładnej konsystencji. W ogóle się nie klei, jak widzicie. Ładnie odchodzi od ręki. I takie ciasto pozostawię na godzinę do wyrośnięcia. Ponownie pod przykryciem. Ciasto będzie sobie wyrastało, a teraz pora przygotować nadzienie. Do nadzienia potrzebujemy 400 g śliwek, 40 g cukru, jedno opakowanie cukru wanilinowego oraz łyżkę skrobi, mąki ziemniaczanej. Zacznę od wydrylowania śliwek. Muszę pozbyć się pestek. Teraz rozgrzeję patelnię i podsmażę śliwki razem z pozostałymi dodatkami. Na rozgrzaną patelnię wykładam śliwki. Dodaję 40 g cukru. Jedno opakowanie cukru wanilinowego 16 g. I podsmażam około 7-8 minut. Co jakiś czas mieszając. Do zagęszczenia śliwek użyję jeszcze łyżki skrobi. Wymieszam. Zobaczcie, śliwki rozgotowały się już. Powstała idealna konsystencja, będzie zagęszczona dzięki skrobi. Jeszcze dokładnie wymieszam. Jeszcze dodam łyżkę wody i gotowe. Po godzinie zobaczcie, jak ciasto drożdżowe wyrosło. Przełożę je teraz na matę, a następnie rozwałkuję na prostokąt o wymiarach 40 na 30 cm.
Na tym etapie rozgrzewam już piekarnik do temperatury 190 stopni i ustawiam opcję pieczenia góra-dół. Następnie ciasto, jak widzicie, rozwałkowane już jest. Kroję teraz na 5 pasków, każdy szerokości około 6 cm. Widzicie, przygotowana już konfitura ze śliwek podsmażonych. I teraz wykładam na każdy taki pasek właśnie tą przygotowaną konfiturę. Zobaczcie, ma fajną konsystencję, jest dosyć gęste, dlatego nie będzie ociekać. I teraz zwijam, zobaczcie, w takiego ślimaka. Tak. Przygotowałam sobie tortownicę o średnicy 26 cm. Wyłożyłam papierem brzegi, natomiast środek wysmarowałam masłem i posypałam kaszą manną. I na sam środek właśnie wykładam tego ślimaka. Kolejna warstwa, może być taka. Dlaczego ta? Ponieważ ten pasek wydaje się węższy i wykorzystam go na sam koniec. I zwijam go i właściwie nie zwijam, tylko podnoszę i zawijam ślimak. Zobaczcie, formuje się już taki ślimak i robię tak z kolejnymi paskami do wypełnienia całej tortownicy. Formuję tak koło. Zobaczcie, tak to wygląda. Rozkłócam jajko. Następnie smaruję po całości. Skórka będzie wtedy ciasta bardziej taka aksamitna po upieczeniu, bardziej błyszcząca. Dlatego warto ciasto drożdżowe właśnie posmarować jajkiem. Jeszcze chwilkę poczekam, aż ciasto powiększy swoją objętość i wstawię do piekarnika. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni. Będę piekła opcja góra-dół przez 30 minut. Równo 30 minut stało w piekarniku. Ciasto drożdżowe gotowe, nadziewane smażonymi śliwkami, pachnące, aromatyczne. Zobaczcie, jak wyrosło. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Machera. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.